Witam serdecznie w tym specjalnym odcinku. Ocena wyników mojego portfela w 2022 roku. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a jeżeli ktoś chce śledzić mój portfel w 2023 roku, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel następnego dnia, w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Ocena wyników mojego portfela w 2022 roku. Oczywiście jestem w pełni świadomym, że wyniki, które osiągnąłem w 2022, 2021 roku nie muszą się powielić, nie ma gwarancji tego, że one się będą takie same w przyszłości, bądź też nawet lepsze. Mogą być gorsze, mogą być inne. Nie ma gwarancji tego, że te wyniki, które osiągnąłem w przeszłości, powtórzą się w przyszłości. Jestem tego całkowicie świadomym i oczywiście to jest główne założenie, które przyświecać będzie mi w 2023 roku, bez względu na to, co się wydarzy. I oczywiście na wstępie chciałbym Państwu serdecznie podziękować za cierpliwość w oglądaniu moich comiesięcznych odcinków, które podsumowują zmagania mojego portfela z sytuacjami rynkowymi. W 2021 roku mój portfel działał na Hossie, w 2022 roku działał na Bessie. Jestem zadowolony z tego, że mogliście Państwo obserwować, jak on zachowuje, jakie są wyniki tego mojego zmagania z rynkiem już podczas tendencji wzrostowej i spadkowej. Czekamy na nawrót tendencji wzrostowej i w takiej sytuacji oczywiście pełen cykl rynkowy będzie mi dawał podstawy ku temu, żeby myśleć o zmianach tego, jak funkcjonuje teraz mój portfel, ale oczywiście to jest pieśń przyszłości. I oczywiście, co jest bardzo istotne, ten mój portfel jest dopasowany do mojego profilu ryzyka. Ja osobiście mam podwyższony profil ryzyka, akceptuję większe straty, nawet bardzo duże straty, ale oczywiście w zamian za to, że potencjalne zyski także mogą być bardzo wyraźne i jestem tego całkowicie świadomym, że wyniki, które osiągam, są nie do osiągnięcia dla tych, którzy mają zdecydowanie mniejszą predyspozycję do ryzyka. Ci, którzy mają awersję do ryzyka, oczywiście nie powinni w ogóle śledzić tego mojego działania na rynkach finansowych, ponieważ to nie jest dla nich. Tak? Ja jestem nastawiony na ryzyko, akceptuję większe ryzyko przy oczywiście założeniu, że stopa zwrotu z takiego podejścia będzie także satysfakcjonująca. No i oczywiście jaka jest moja filozofia inwestycyjna. Jak widzieliście Państwo w 2021-2022 roku moja filozofia polega na reagowaniu, a nie prognozowaniu. Ja wielokrotnie się myliłem co do mojej subiektywnej oceny, która jest wyrażana w każdym kolejnym filmiku, co do tego, co się może wydarzyć, ale pomimo tego, że na przykład nie przewidziałem, nie zakładałem, że będzie wojna, to jednak mój portfel największą dodatnią stopę zwrotu w 2022 osiągnął właśnie na konflikcie zbrojnym, na dyskontowaniu przez rynki finansowe tych wszystkich zawirowań związanych z konfliktem zbrojnym. I oczywiście to potwierdziło, że filozofia reagowania, a nie prognozowania daje bardzo dobre rezultaty. Jestem uwolniony z presji na to, żeby mieć rację, co dla mnie osobiście jest bardzo, ale to bardzo korzystne. Jestem bardzo elastyczny, jak widzieliście Państwo przez te 2 lata. Nie jestem nastawiony ani na to, żeby zarabiać tylko podczas wzrostów, ani tylko na spadkach. Moja mentalność jest neutralna. Czuję się bardzo dobrze i na wzrostach, i na spadkach, na długich pozycjach, i na krótkich. Nie inwestuję na analizie technicznej. W ogóle analiza techniczna nie jest wykorzystywana przy moim podejściu inwestycyjnym reagowania, a nie prognozowania. Nie mam żadnego magicznego oscylatora ani wskaźnika, który daje mi wskazania, żeby coś kupować albo sprzedawać. Oczywiście nie bazuję na żadnych prognozach. To nie jest coś, co mnie interesuje. I oczywiście to nie jest hazard. Nie stawiam wszystkiego na jedną kartę, nie liczę na to, że muszę się nie mylić, żeby zarobić. Po prostu to nie jest hazard, nie stawiam wszystkiego, tak jak w ruletce, na jedną kartę. Liczy się dla mnie tylko cena. Tak zwany price action jest to coś, co bardzo dobrze przybliża moją filozofię inwestycyjną. I oczywiście to pozwala mi być gotowym na każdy scenariusz. Naprawdę. Wydarzenie 2022 roku, właśnie ta wojna, to było
pokazanie na żywym organizmie, jak właśnie działa filozofia reagowania, a nie prognozowania. Jeszcze raz przypomnę, nie zakładałem, że będzie wojna, a jednak ona się wydarzyła. Rynki finansowe ruszyły w jedną albo w drugą stronę. No i oczywiście mój portfel bardzo dobrze na to zareagował. Co to daje? To daje przetrwanie na rynkach finansowych. Z mojego ponad 20-letniego doświadczenia na rynkach finansowych wiem, że przetrwanie jest kluczowe do tego, żeby osiągać sukcesy na rynkach finansowych. Giełda jest najdroższym uniwersytetem na świecie. Tutaj ilość nagrobków inwestorów, którzy stracili swój kapitał, jest ogromny. Straty sięgają ponad 95% tych wszystkich, którzy uczestniczą w handlu, więc naprawdę rynek finansowy jest dużym zabójcą tych wszystkich, którzy nie mają własnego podejścia, własnej metody inwestycyjnej, jakiejś właśnie filozofii inwestycyjnej, nie mają planu i systemu, żeby dokonywać transakcji. Co jeszcze daje taka filozofia reagowania, a nie prognozowania? Oczywiście pozwala się pozbyć, zneutralizować dwie skrajne emocje: chciwości i strachu. Chciwości i strachu. Nasze życie na rynkach finansowych podlega nieustannemu wpływowi tych dwóch emocji. Chciwości i strachu. Chciwości i strachu. Taka sinusoida to jest coś, z czym się każdy z nas zmaga i żeby się pozbyć, zneutralizować przynajmniej te dwie skrajne emocje, trzeba mieć system, metodę inwestycyjną, jakieś narzędzie, które pozwala nam dokonywać transakcji bez wpływu tych skrajnych emocji, bo to właśnie one zabijają tych inwestorów, o czym powiedziałem wcześniej. To właśnie te dwie skrajne emocje pozwalają osiągać takie gigantyczne straty tym wszystkim, którzy nie mają dobrej metody inwestycyjnej. To pozwala, jak już powiedziałem, być gotowym na każdy scenariusz i naprawdę nie obchodzi mnie to, czy coś pójdzie w górę, czy coś pójdzie w dół. Ja po prostu śpię spokojnie. Naprawdę nie obchodzi mnie, czy będzie hossa, czy będzie bessa, czy będzie duży ruch, mały ruch, czy będzie trzęsienie ziemi, kontynuacja wojny, czy będzie pokój, czy będzie ożywienie gospodarcze, czy będzie depresja, czy będzie jakieś inne zjawisko losowe. Naprawdę to mnie nie obchodzi. Nie muszę się tym absolutnie przejmować. To daje czas spokojny na realizację innych ważnych aktywności w życiu osobistym, zawodowym. To naprawdę jest coś, co pozwala dać wytchnienie od rynków finansowych. Jestem cały czas na rynku. Tak, jestem cały czas. Moje pozycje są non-stop w rynku. Działam jak fundusz hedgingowy, czyli staram się osiągać dodatnie stopy zwrotu bez względu na koniunkturę giełdową. Bez względu na to, czy mamy bessę, czy mamy hossę. Fundusz hedgingowy ma osiągać dodatnie rezultaty w długim terminie, bijąc średnią rynkową, generalnie liczoną przez stopę zwrotu z indeksów giełdowych. Więc ta metoda inwestycyjna reagowania, a nie prognozowania, jest klasycznym narzędziem, które wykorzystują fundusze hedgingowe do tego, żeby zarabiać środki dla klientów i oczywiście dla tych, którzy włożyli w to swój własny kapitał. Oczywiście takie podejście, gdzie jestem cały czas na rynku, powoduje, że zdecydowana większość transakcji jest stratnych. Tak, około 65 do 70% moich transakcji jest stratnych. Ale kiedy już transakcja chwyci trend, kiedy mamy do czynienia z tendencją, która jest sprzyjająca osiąganiu dodatnich stóp zwrotu, to taka pozycja odrabia wszystkie wcześniejsze straty, zarabia na następne straty w przyszłości i daje jeszcze ten dodatkowy bufor, dodatnią stopę zwrotu, która kumulując się daje całą stopę zwrotu z portfela. A kiedy się wycofam, ponieważ to jest materiał na cały 2023 rok, zakładam, że gdyby doszło w ciągu 2023 roku do obsunięcia kapitału, czyli spadku wartości o co najmniej 35%, zacznę się zastanawiać, czy ta moja filozofia inwestycyjna faktycznie jest sprawna, działa, czy ona rzeczywiście w długim terminie dawałaby satysfakcjonujące efekty, satysfakcjonujące wyniki. Więc poziom 35% obsunięcia kapitału, czyli tak zwanego drawdowna, jest dla mnie takim punktem, po osiągnięciu którego zacznę się zastanawiać, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens. Jakie są, poza tą filozofią reagowania, a nie prognozowania, dalsze ważne elementy, które dały mi sukces na rynkach finansowych w 2022 roku. To jest oczywiście dywersyfikacja i każdemu naprawdę ją bardzo solidnie polecam. Mój portfel jest fantastycznie zdywersyfikowany w mojej ocenie, ponieważ mam portfel średnioterminowy i portfel krótkoterminowy.
Mam, oczywiście działam na dźwigni finansowej 5:1 i oczywiście te moje inwestycje, zwłaszcza w portfelu krótkoterminowym, są także podzielone na 5 różnych klas aktywów i nawet do 30 różnych instrumentów finansowych wchodzi w grę. Tam oczywiście są te klasy aktywów typu obligacje, indeksy giełdowe, forex, surowce i nawet kryptowaluty, jako że nie nastawiam się na jakąśkolwiek klasę aktywów, więc waga każdego składnika w moim portfelu jest taka sama i to pozwala mi właśnie nie przejmować się, że akurat coś tam rośnie, akurat coś tam spada, i także polecam właśnie dywersyfikację jako jedno z tych głównych źródeł tego, żeby przetrwać na rynkach finansowych, a później dopiero osiągać dodatnie satysfakcjonujące stopy zwrotu. No i oczywiście jestem w pełni świadomy, że nie ma gwarancji osiągnięcia wyników, które były w przeszłości. To, co się stało w przeszłości, nie ma żadnej gwarancji, że się powtórzy w przyszłości, w kolejnych okresach, w kolejnych miesiącach i kwartałach. Nie ma absolutnie takiej gwarancji i proszę nie wierzyć nikomu, który daje gwarancję, że coś się na rynkach finansowych da osiągnąć ze stałą stopą zwrotu. Absolutnie nic takiego nie funkcjonuje. No i teraz jakie są te moje wyniki? W 2022 roku mój portfel osiągnął stopę zwrotu plus 37,9%. Jestem z tego bardzo zadowolony ze względu na to, że to był rok katastrofalny dla indeksów giełdowych i dodatkowo pomimo tego, że spadały indeksy giełdowe na całym świecie, to spadały także ceny obligacji, więc fundusze obligacyjne i ci wszyscy, którzy mieli środki zainwestowane w obligacjach, także ponieśli straty, więc ten rok 2022 był fatalny do inwestowania. A pomimo tego moja filozofia inwestycyjna, mój portfel osiągnął dodatnią stopę zwrotu prawie 38%. Jestem z tego bardzo zadowolony. A jak wiecie Państwo, jak śledzicie mój portfel od 2021 roku, to wyniki łączne przez te 2 lata dają CAGR, czyli Compound Annual Growth Rate, czyli taką średnioroczną stopę zwrotu na poziomie 43, prawie 44%. Jestem z tego bardzo, ale to bardzo zadowolony, ponieważ to pokazuje, że ta moja strategia funkcjonuje tak podczas tendencji wzrostowej, hossy na giełdach, jak i podczas tendencji spadkowej, podczas bessy. To daje mi satysfakcję, że wybrałem dobrą metodę inwestycyjną. Jakie było maksymalne obsunięcie kapitału? Na chwilę obecną było to nieco ponad 8%. Jakie jest odchylenie standardowe miesięcznego wyniku? To jest nieco ponad 5%. Jaka jest korelacja miesięczna z WIG-iem 20? To jest plus 0,3, a korelacja z indeksem Standard & Poor wynosi plus 0,28, czyli nie są to jakieś mocne wartości dodatnie, więc jestem zadowolony, że ta korelacja zbliża się do poziomu 0. Współczynnik Sharpa wynosi 6,85, a współczynnik MAR daje poziom 3,8, więc jestem z tego także bardzo, bardzo zadowolony. I teraz składowe, ponieważ w tym portfelu jest tych 30 różnych instrumentów. Co daje najlepszą kontrybucję do stopy zwrotu z całego portfela, co najgorszą i z czego jestem także zadowolony. Najlepsze wyniki oczywiście są na Bitcoinie. Cały czas kryptowaluta w 2021 roku na fali hossy kryptowalut dawała dodatnie stopę zwrotu i nawet podczas tendencji spadkowej w 2022 roku także dodawała dodatnią stopę zwrotu, kontrybuowała pozytywnie do stopy zwrotu. Więc jestem z tego szalenie zadowolony, że podczas bessy i hossy na kryptowalutach wyniki były dodatnie, były optymistyczne. Oczywiście podczas bessy wyniki są troszeczkę gorsze niż stopy zwrotu osiągnięte w 2021 roku podczas hossy. Dodatnią stopę zwrotu osiągałem także na parach związanych z jenem, na euro-jenie, na dolar-jenie. Oraz oczywiście bardzo satysfakcjonowały mnie wyniki na indeksach giełdowych. Praktycznie wszystkie indeksy giełdowe, które mam w portfelu, dawały dodatnią kontrybucję do stopy zwrotu. Przede wszystkim indeks Nasdaq. Bardzo dobrze zachowywała się strategia na indeksie Standard & Poor i także na innych indeksach giełdowych, ale także chciałbym tutaj podkreślić rolę i wagę kontrybucji dodatniej do stopy zwrotu takiego składnika, jakim jest cena złota, która jest w momencie tego przełomu między poprzednim a tym rokiem dokładnie na maksimach swojego equity, więc jestem także zadowolony, że zachowanie ceny złota bardzo dobrze wpływało na generalną stopę zwrotu z całego portfela. Z czego jestem niezadowolony, bo też są takie oczywiście składniki portfela. Zobaczcie, drodzy Państwo, jak bardzo słabo i źle zachowuje się stopa zwrotu
i wynik generalny na parze euro do australijskiej waluty, euro do nowozelandzkiej waluty, czy też funta brytyjskiego do australijskiej waluty. Te wyniki są fatalne i pytanie, czy zamierzam coś z tym zrobić. Ja osobiście nie zamierzam nic z tym zrobić. Zamierzam cały czas inwestować na tych parach walutowych w taki sam sposób jak w 2021 i 2022 roku, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dalej wydarzy. A następne dwa wykresy, które chciałem pokazać, czyli zachowanie kabla funta do amerykańskiej waluty, czy też zachowania amerykańskiej obligacji, pokazuje, że warto trzymać się konsekwentnie i cierpliwie swojej strategii, bo nigdy nie wiadomo, kiedy moja metoda inwestycyjna zsynchronizuje się z rynkiem i zacznie dawać dodatnią stopę zwrotu. Zobaczcie, drodzy Państwo, udało się zneutralizować wszystkie straty na amerykańskich obligacjach i na kablu także zneutralizowane zostały wszystkie straty, które były wcześniej wygenerowane, więc jestem bardzo cierpliwy i czekam, aż podobne zjawisko zajdzie na tych parach walutowych, które były wymienione wcześniej, na których miałem fatalne wyniki od samego początku przez te 2 lata. Cały czas tutaj jest równia pochyła i te wyniki spadają. Nie zamierzam nic z tym uczynić. Portfel jest bardzo dobrze zdywersyfikowany i w krótkim terminie, i w średnim terminie, więc działam dalej tak jak wcześniej podczas tych ostatnich 2 lat. No i zobaczymy, co przyniesie Pan Bóg w 2023 roku. Jestem bardzo zadowolony z wyników. Wygląda na to, że filozofia inwestycyjna reagowania, a nie prognozowania, czyli ta strategia, którą wykorzystują fundusze hedgingowe, działa. I drodzy Państwo, widzicie, w czasie rzeczywistym na własnych oczach możecie obserwować, jak to funkcjonuje i możecie zdobywać zaufanie, że są narzędzia i metody inwestycyjne, które bez względu na to, czy jest hossa, czy bessa, dają dodatnią stopę zwrotu. I jeszcze raz przypominam, kiedy się wycofam. Gdyby w 2023 roku mój portfel osiągnął obsunięcie kapitału w okolicach 35% bądź też więcej, zacznę się zastanawiać, czy ta metoda inwestycyjna funkcjonuje i czy warto ją dalej pokazywać Państwu jako taką formę edukacji, formę nauki, jak dokonywać poprawnie transakcji na rynkach finansowych, żeby osiągnąć dodatnie stopy zwrotu. I jeszcze raz przypomnę, nie ma żadnej gwarancji, że te wyniki, które były w 2021, 2022 roku, powtórzą się w przyszłości. Absolutnie jestem tego świadomym, że nie ma takiej gwarancji, wszystko jest możliwe, mogą być lepsze wyniki, mogą być gorsze, może być nawet obsunięcie kapitału, o którym przed chwilą powiedziałem. Jestem gotowy na każdy scenariusz i cierpliwie czekam, nie mogę się doczekać każdego kolejnego dnia, tygodnia i miesiąca, żeby Państwu pokazywać w czasie rzeczywistym, jak funkcjonuje mój portfel, bez względu na to, co się dzieje na rynkach finansowych, czy jest hossa, bessa, zawirowania, ożywienia gospodarcze, boomy, recesje itd., itd. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w 2023 roku, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Życzę wszystkiego dobrego w 2023 roku, wielkiej, dodatniej, 3-cyfrowej stopy zwrotu i widzimy się i słyszymy w tym samym materiale pod koniec 2023 roku, bądź też na początku 2024. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam.